Oblicze. Za każdym razem, gdy zagłębiam się w notatki mojego znajomego, nie mogę zapomnieć wyrazu jego twarzy, kiedy pierwszy raz postanowił ukazać mi swe oblicze. Choć zarabiam na operowaniu słowem, nie potrafię oddać tego, co wtedy wyrażała, ani uczuć, które wydawały się nią targać. Pusty wzrok z przeraźliwą głębią w oczach, blado-żółta skóra twarzy i zapach, przypominający mieszankę formaliny i zeschniętych liści. I ten niepokojący wiatr, który tylko wzmagał jego dziwną aurę i przywodził na myśl jedno: powiew śmierci. Batman. Wcielający się w rolę Jokera Jack Nicholson pytał młodego Bruce'a Wayne'a, czy tańczył z diabłem przy świetle księżyca. Jakkolwiek groteskowo by to nie brzmiało, taniec ten byłby dla szczeniaka intelektualną ekstazą, pozwalającą mu odetchnąć od szkolnych dyskotek dla bogatego gówniarstwa, na których nawet nie mógł podpierać ścian, lecz pchany przez nauczycielki, marzące o roli XIX-wiecznych guwernantek, wpadałby w paralityczny wir pseudowalca z korpulentnymi koleżankami. Maratończyk spytałby, czy to bezpieczne. Ja zaś, poczuwawszy się w obowiązku udzielenia odpowiedzi, wyłupałbym mu te zapatrzone nicość oczęta. Taki prezent od starszego kolegi. Gnomy. Strzypując gnomy z mych ramion, uznałem, że pora wyjść, odetchnąć pożółkłym fabrycznym powietrzem. Kilka łyków orzeźwiającego zakopiańskiego siarkowodoru w połączeniu z pędzącym zapachem świata włókniarzy i zatęchłym potem Perlandii uświadomił mi, że nigdzie nie dusię się bardziej niż wszędzie. Lub nigdzie. Taka myśl przed kolejnym polowaniem. Bezkrwawe łowy. Nigdy nie rozumiałem określenia bezkrwawe łowy. Jest ono dla mnie tożsame ze stwierdzeniem romantyczny gwałt. Ktoś po prostu nie wie, o co mu tak naprawdę chodzi. Filetowanie. Część pierwsza. W dni takie jak ten wstaję i wspominam moje największe osiągnięcia. Pamiętam, gdy bawiłem się niczym Makłowicz czy inna okrasa na molo. Ustawiłem stolik, ułożyłem na nim kucharski ekwipunek i przyodziałem ulubiony fartuszek. Kiedy ostrze noża ochoczo ślizgało się po osełce, rzuciłem okiem na twarze zgromadzonej publiczności. Ile pięknych odcieni strachu i przerażenia wyrażały ich oczy, gdy tak siedzieli na krzesłach, zakneblowani, skrępowani i z rękami sklejonymi szarą taśmą klejącą. Podniosłem nóż, wskazałem na jednego i tytułując go rybką, stwierdziłem, że nadszedł jego czas. Chwilę później wziąłem się za filetowanie. Wyobraźcie sobie, ile kosztowało mnie to wysiłku. Gnojek udowodnił, że nie pomyliłem się w moim wyborze. Wił się niczym piskusz, gdy wprawnymi ruchami zdzierałem mu skórę z całego ciała. Najlepiej szło mi z twarzą, gdyż krótki zarost dawał lekkie tarcie, które można było porównać do tego stwarzanego przez małe łuski. Fakt, że przy obieraniu z nich nie jest się oblepionym pryskającymi kawałkami ciała, ale czasem trzeba zapłacić cenę za swoje nowatorskie pomysły. Po pobieżnym obraniu zwierzchniej warstwy musiałem obudzić posiłek, który w międzyczasie odpłynął w odmęty nieświadomości. Użyłem do tego świeżej morskiej wody. Ta, dzięki zawartości soli, dała rybce porządnego kopa do działań. Znów podskakiwał, puszczał pianę z ust i wył, mimo znajdującego się w ustach knebla. Publiczność była zachwycona, a przynajmniej tak odbierałem ich wytrzeszczone oczy i poszerzone źrenice. Postanowiłem przed ucztą dla ciała dostarczyć im małą ucztę dla duszy i unaocznić jedną z historycznych ciekawostek. Drogi pamiętniczku, dziś znów kogoś zabiłem.
Uwielbiam, gdy tymi słowy mogę zacząć swój wpis. Oznacza to, iż mam ze sobą dobry dzień, w którym słońce muskało swymi promykami twarz tak długo, aż przykrywa ją ziemia, zsypująca się z mej łopaty. Filetowanie, część druga. Rozpłatałem brzuch mojej zabawki, wygrzebałem z parujących trzewi jelito, a następnie przywiązałem je do namiotowego śledzia wbitego w środek mola. Pomogłem rybce wstać, klepnąłem w plecy i wydałem komendę: płyń ku wolności. Pokrwawiony strzępek mięsa próbował biec, lecz powiedział mu to nad wyraz pokracznie. Co róż zataczał się, potykał i harczał. Co jakiś czas kijem korygowałem trajektorię jego swobodnego lotu, tak by przypominała na okrąg. Po chwili chyba zrozumiał, o co mi chodzi, a tor biegu coraz bardziej zbliżał się do okręgu. Okręgu, który cały czas zmniejszał swoją średnicę, aż w końcu rybka, niczym zniewolony berserker wikingów, sama się wyflaczyła. Gdy padał na twarz, w jego oczach widziałem ulgę. I mimo, że nie zdążył mi podziękować, wiem, iż czuł wtedy wdzięczność. Wśród reszty biesiadników zapanowało poruszenie. W głębi duszy chyba każdy z nich obawiał się, że będzie następny. Żadnemu z tych chamów nawet przez myśl nie przeszło, że skoro zaprosiłem ich na sushi, to wypadałoby to pierdolone sushi skonsumować. Kiedy częstowałem ich kawałkami rybki owiniętymi w glony, ci parweniusze nie bardzo wiedzieli, co z tym zrobić. Niby 3 dni nie jedli, a mimo to wybrzydzali. Zacząłem się zastanawiać, czy może to ja coś źle zrobiłem i złożyłem głośną obietnicę poprawy. Przede wszystkim postanowiłem zadbać o świeżość składników. Wziąłem więc i przycumowałem krzesło rybki numer 2 do mola, tak by nie odpłynęła za daleko, a ją samą wepchnąłem do wody. W końcu nasz klient, nasz perpan. Sen. Kiedyś znajdę dla nas dom, w którym oni wszyscy spłoną. Może będziesz ufać mi. Lepiej śpi. Ten śpiew i jego idiotyczny tekst opatula mnie całego. Choć wiem, że to nie on płynie z głośników. Ale słuchając o tym wielkim oknie, przez które mógłbym wyrzucić tak wielu, a potem obrócić to w dobry żart, od razu wiem, że sen, jeśli nadejdzie, będzie lżejszy. Tak, chyba moim największym zmartwieniem jest moja własna głowa.